Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku zajmie się fabułą pokazaną w Five Nights at Candy's 3. Zrobimy sobie też taki całokształt całej fabuły wszystkich 3 gier. Zapraszam do oglądania. Five Nights at Candy's 3 pojawił się bardzo niedawno i większość z Was miała, zdaje się, możliwość albo ją obejrzeć, to u mnie czy to nie u mnie, albo samemu nawet zagrać. Zgaduję, że skoro oglądacie ten film, to jakkolwiek interesujecie się FNAF-em, lub przynajmniej tą trzecią grą, ale w obu przypadkach najprawdopodobniej przydałoby się przypomnieć na szybko wszystkie informacje, które wiemy z poprzednich 2 gier. Albo żeby wyjaśnić coś, czego jeszcze nie wiedzieliście, albo żeby przypomnieć coś, o czym nie było mowy już od dosyć dawna. Także zaczniemy od Five Nights at Candy's 1. Ta gra powoli wprowadza nas w całą serię. Ogólnie w oryginalnym zamyśle miała być to jedyna gra Emila, także mniej więcej miała mieć w sobie całą fabułę Candy's. Jednak mimo wszystko zostało to trochę później rozbudowane. W pierwszej grze nie było mowy o kocie i ogólnie parę elementów było bardziej ubogich niż jest teraz. Jedynka oczywiście wprowadziła nam główne animatroniki. Candy, Cindy, Chestera, Pingwina, Blanka, Old Candy'ego i Rata. Jako easter eggi pojawiają się tam także Origami Cat i Shadow Candy, a także smutna marionetka. Dzieje się ona w listopadzie 1987 roku, dokładnie zaraz po Five Nights at Freddy's 2. Cała gra swoimi easter eggami i informacjami skupia uwagę na winie Mary, głównej bohaterki Stróża Nocnego, którym gramy. Sam trailer mówi: co się stało, coś złego, byłem tam, to twoja wina. Mamy też ten easter egg, tabliczki zamieniły się w napisy: zasnąłeś, to twoja wina. Więcej w całym tym temacie ma ostatnia cutscenka, gdzie smutna marionetka mówi: błąd, mój błąd, problem, twój problem. Mniej więcej tyle takich informacji bezpośrednio obwiniających o coś Mary. Poza tym pozostałe informacje z cutscenek i Fonkole trochę wyjaśniają nam całą sytuację. Wszystkie cutscenki mówią nam głównie o morderstwie w fabryce robotów. 2 dzieci została wciśnięta do maszyny i zmiażdżeni zginęli. Parę dni później w tym samym miejscu zostały stworzone animatroniki Candy i Cindy, gdzie te dzieci nawidziły animatroniki. Dodatkowo przedostatnia cutscenka pokazuje nam animatronika Rata, który po prostu wstał w fabryce robotów i zaczął chodzić, sugerując, że cała ta historia, cały ten Rat jest najstarszym z ofiar, że jego historia sięga już lat 60. Tymczasem Fonkole wspominają nam trochę na temat bieżących wydarzeń. Pierwszej nocy nie ma tak dużo, jedynie wstęp do mechanik. Drugiej nocy mówi, że animatroniki zachowują się podejrzanie. Mówi też o tym, że miał miejsce incydent miesiąc temu, przez który to zastąpili stare animatroniki nowymi. Trzeciej nocy wspomina o czymś istotniejszym. Mówi o poprzednim stróżu, który został zwolniony po zniszczeniu Blanka, co mniej więcej wyjaśnia, dlaczego ten wygląda tak, jak wygląda podczas gry. Ma zniszczone ręce, odrobinę klaty. Następnej nocy dowiadujemy się jednak więcej szczegółów. Stróż nocny zaginął po całym tym wydarzeniu. W nocy 5 po prostu wspomina o pokoju, z którego zaczyna nam teraz wychodzić Rat, a 6 zastanawia się, czemu znowu tutaj przyszliśmy, więc nie musieliśmy. Poza Candy i Cindy, czyli całym incydencie z fabryką, mówi nam jeszcze o 2 incydentach, których ofiary najprawdopodobniej nawidziły animatroniki. I według mnie raczej te nowe, Chestera i Pingwina. FNAF 2 dzieje się 20 lat później, w 2007 roku. 17-letnia Marilyn Schmidt, najprawdopodobniej córka Mary, przegrywa zakład, przez co przez 5 nocy musi przychodzić do starej, opuszczonej fabryki. Fabryki, w której zostały stworzone animatroniki Candy z wszystkie 4 generacje. Gra dzieje się w części magazynowej, dlatego nie ma tu zbyt wielu maszyn, jest dosyć pustawo i tak dalej. Po prostu jest to inna część fabryki. FNAF 2 wprowadza nam postać Kata, animatronika kota, który jest oryginalną wersją Candy'ego i który razem z Ratem zabawił dzieci w starych lokacjach w latach 60. Gra ogólnie nie daje nam jakiejś masy informacji. Mamy praktycznie 2 rzeczy: minigierki, które wyjaśniają nam parę incydentów, wypadków, czy czasem też całkowicie zwyczajnych zdarzeń w Candy's i przed Candy's, a także gazety, które mniej więcej dodają bardzo mały skrawek historii fabryki, ale głównie pokazują też różnice pomiędzy działaniem poszczególnych ofiar. Minigry z początku wyjaśniają, co się wydarzyło w lokacji Candy's po FNAF 1. Mamy rok 89, 2 lata po jedynce, gdzie mniej więcej możemy zauważyć, że w planach jest zmodyfikowanie animatroników, stworzenie drugiej generacji Candy'ego i Cindy, czyli to będzie już 4. generacja robotów, które stworzyła ta fabryka. Jak widzimy, Chester też był w planach, ale z niego zrezygnowali. Ostatecznie znajduje on klucz do sekretnego pokoju z Ratem, otwiera go, a w następnej minigierce widzimy go rozwalonego, części porozrzucane po całej lokacji, więc można domyśleć się, jak wygląda ta konfrontacja. Dalej mamy rok 1991, gdzie Blank łazi po lokacji, znajdując parę dziecięcych rysunków, jedynie wspominających o nowych modelach Candy'ego i Cindy, nic szczególnego. Następnie mamy rok 92 i zdaje mi się dosyć dziwną minigrę. Gramy Cindy i musimy znaleźć krawat Candy'ego, aż fabuła się wylewa z tego. Nie mówi to nam zbyt wiele. Tymczasem
Później poruszam się Candym w 1993 roku. Jesteśmy świadkami morderstwa stróża nocnego, najwidoczniej z winy Rata. Mimo wszystko, jak widzimy, za wszystko zostaje obwiniony ten właśnie nowy Candy. Mniej więcej zdaje się, że w tym momencie restauracja zostaje zamknięta na dobre, animatroniki są przeniesione do magazynu fabryki, w której znajdujemy się podczas gry. Ostatnia, zwyczajna minigra po zakończeniu nocy jest podzielona na parę części. Najpierw w 1965 roku Old Candy jest prowadzony przez Shadow Candy'ego na zaplecze, gdzie ten zostaje zatrzymany przez pracownika. Potem Blank ponownie zbiera kartki, tym razem już w 1976 roku. Nie mają one zbyt dużego znaczenia, po prostu stwarzają klimat. Czuć, jakby to była legitna, prawdziwa lokacja, ale za dużo nam nie mówią. Po znalezieniu ostatniej kartki, która przedstawia Shadow Candy'ego, ten pojawia się za plecami Blanka i noc się kończy. Ostatnia część dzieje się już podczas dnia pracy. Poruszamy się Old Candy i Shadow Candy kieruje nas do płaczącego dziecka w biurze. Mamy już rok 87. Spotykamy płaczące dziecko, które widząc nas uśmiecha się i wychodzi, a idąc za nim dalej zauważymy, że zdaje się jego rodzic zaczął go atakować i Old Candy postanowił się nim zająć. W ostatniej specjalnej minigrze mamy zapowiedź FNAF 3. Jesteśmy w teatrze Rata i Kata podczas wielkiego otwarcia. Wszystko jest spokojnie, licząc przerażonej dziewczynki w rogu, do czasu aż Rat sięga po chłopca tuż pod sceną. Poza tym mamy też gazety z nocy 5 i 6 i screenów Game Over. Mówią nam o szczegółach dotyczących całej fabryki. Należy ona do firmy o bardzo bajeranckiej nazwie Robotics Corp. Fabryka została otworzona w 1948 roku, jednak dopiero w 1962 zaczęła pracować nad robotami kablowymi animatronikami, jak sama gazeta nam mówi. W fabryce miały miejsce wypadki, które wzięły ze sobą 6 ofiar. Ostatnia z nich zginęła w 1993 roku, co doprowadziło do zamknięcia fabryki ostatecznie. W innej gazecie jest też powiedziane, że ostatecznie spłonęła. Próbowano wytłumaczyć to faktem, że pomimo, że fabryka była opuszczona od 14 lat, wciąż w jakiś sposób pobierała prąd. Też wyjaśnię to, dlaczego nam kamery działały w dwójce. W temacie Game Over screenów ciekawe jest to, że w przypadku tych głównych animatroników, czyli Candy'ego, Cindy, Chestera, Blanka i Pingwina, Marilyn jest zaginiona. Gazeta wspomina, że zaginęła w fabryce. W przypadku Game Over screena z nocy Rata i Kata zostaje ona odnaleziona zamordowana. I cóż, powiem, że to mniej więcej wszystko z informacji z pierwszych dwóch gier. W połączeniu z informacjami, które pojawiły się w trójce, które można obejrzeć na moich ostatnich odcinkach, teraz tak mniej więcej wszystko zostało powtórzone. Spróbujmy to wszystko połączyć w całość. Najpierw takich parę dosyć prostych chronologicznych wyjaśnień. W całej chronologii FNAF-a mamy na początku teatr Rata i Kata. Działał on gdzieś w latach 60. i według mnie zdaje się nie działał zbyt długo, patrząc na to, że prawdziwe imiona Rata i Kata były tajemnicą i dopiero co miały zostać wyjawione. Lokacja została zamknięta po tym, jak Vinny zamordował 2 aktorów, a potem otworzona gdzieś w listopadzie 1962 roku, tym razem z robotami, a nie aktorami. Miał jednak miejsce wypadek, w którym Rat zaatakował dziecko, brata Mary. Fabuła FNAF 3 zaczyna się jakieś 2 tygodnie po całym tym wypadku. Dowiadujemy się, że jednak nic poważnego się nie stało. Dzieciak został jakoś tam ranny, ale niepoważnie. Wtedy Mary zaczęła chodzić do psychologa i jak wiemy, minął cały rok terapii, zanim wszystko się poprawiło. Ale jednak udało się to, cała trauma się skończyła. Wciąż jednak była ukryta gdzieś głęboko w umyśle Mary. Niektóre rzeczy mimo wszystko mogły ją odświeżyć. W międzyczasie teatr Rata i Kata zmienił się w Candy's Burgers and Fries. Na podstawie Rata i Kata stworzono nowe animatroniki, Old Candy'ego i Blanka. Nie później niż w listopadzie 1964 roku, jak mówią nam to cutscenki FNAF 1. I mniej więcej cała restauracja działała w taki właśnie sposób aż do 1987 roku z 2 animatronikami. Później mają miejsce incydenty. Old Candy atakuje jednego z klientów, po czym zostaje zastąpiony nowymi animatronikami, możliwe, że bazowanymi na tej animatronikach. Candy, Cindy, Chester i Pingwin. Niedługo potem miał miejsce drugi incydent, w którym Blank zaatakował stróża nocnego. Skończyło się zniszczeniem ręki Blanka, a także zaginięciem stróża, który prawdopodobnie zginął. Następnie gramy jako Mary w FNAF 1. Jesteśmy zwolnieni za grzebanie przy animatronikach nocy 7, a firma tworzy 4. generację animatroników. Nowe wersje Candy'ego i Cindy. Później w 1993 roku lokacja jest ostatecznie zamknięta po śmierci stróża nocnego, tak samo jak fabryka, gdzie dopiero 14 lat później pojawia się Marilyn, żeby przesiedzieć 5 nocy po przegranym zakładzie i konfrontuje się z ofiarami w animatronikach. Fabryka zostaje spalona i tak mniej więcej wszystko się kończy. Tak wygląda chronologia. Teraz skupmy się na sekretach, postaciach i innych historiach, które zostały pokazane w tej grze. Można wyraźnie zauważyć, że najważniejszą z postaci tutaj jest Mary. Five Nights at Candy's 3 bardzo ładnie wyjaśnia nam masę szczegółów na jej temat. Gdy miała parę lat, ojciec zabierał ją do teatru Rata i Kata i mimo tego, jak pokazuje jej historia, jak jest ten cały jumpscare, kiedy jeden z aktorów ją łapie, to mniej więcej wszystko wskazuje na to, że dziewczynka dobrze bawiła się w tym miejscu, nie miała jakichś traum, nie płakała, nie była smutna, że tu jest. To jedynie jej wspomnienia tak zakrzywione,
ukrzywiały rzeczywistość, że wydawało jej się to za nieprzyjemne miejsce. Zawsze bawiło się w chowanego z aktorem, a nagle teraz wydaje jej się, że tego nie chciała. Taka sytuacja. Jak już wiemy, cała trauma była związana z morderstwem 2 aktorów. Mary została przypadkowo świadkiem całego zdarzenia. Schowała się w szafie pokoju, gdy Vinny popchnął jednego z aktorów, co doprowadziło do jego śmierci, a następnie zabił drugiego, bo chciał wyjść z tego wszystkiego bez żadnej odpowiedzialności. Mary była świadkiem całego tego wydarzenia, była w międzyczasie ukryta w tej szafie i dziewczynka zatarła całe te wspomnienie i w tej chwili zdawało jej się, że to całkowicie jej wina. Zaczęła się także bać Rata i Kata, stworzyła w ten sposób ich potworne wersje w swoim umyśle. I właśnie myk polega na tym, że to nie jest takie bezpodstawne podejście, bo rzeczywiście to ona spowodowała całą sytuację. Gdyby się nie schowała tutaj, aktor Rata nie poszedłby za nią, a razem z tym nie wydarzyłoby się cała bójka. Tak więc jest jakiś powód, dla którego obwinia się za to, jest to zrozumiałe, choć rzeczywiście nie powinna się za to obwiniać. Nie jest nikomu niczego winna z tego tytułu, bo to był jedynie wypadek, nie planowała tego, nie miała prawa wiedzieć, że miałoby się skończyć i tak czy tak konfrontacja by się wydarzyła. Marionetkarz wiedział, że aktor był pijany i zamierzał się z nim skonfrontować. Nie wiadomo, jakby to wyglądało, równie dobrze mógł zabrać go na stronę, to znaczy do tego pokoju wszystko wydarzyłoby się w ten sam sposób, choć rzeczywiście mogło się to nie wydarzyć, mógł nie zginąć, mógł nie zabić, co wciąż nie oznacza, że Mary słusznie obwinia się za tą sytuację. To wina marionetkarza, on dokonał wyboru, on zrobił to, co zrobił. Ogólnie cała trauma z Mary ostatecznie skończyła się dobrze. Po jakimś roku wizyt u psychologa wyleczyła się i sytuacja się znacznie poprawiła, choć nie całkowicie. Jak już nam pokazuje FNAF 1, marionetkarz wciąż się pojawia. Wciąż widzi go przed oczami, wciąż niektóre wspomnienia wracają, jednak mowa tutaj o osobie, która całkowicie jest świadoma już tego, co się wydarzyło. Mary wciąż może mieć przebłyski tego wszystkiego, ale umie sobie z tym radzić. Wie, co się stało, pamięta dokładnie. Jeśli chodzi o samego marionetkarza, są 3 rzeczy, które mógłbym na jego temat powiedzieć. Ogólnie jest ta jedna rzecz, która pojawia się na ilustracji Thank You w ekstrasach. Mamy 3 różne rodzaje marionetki Vinny'ego. Potwornego Vinny'ego, z którym walczymy w grze, tego prawdziwego Vinny'ego, lalkę, która brała udział w występach na teatrze, a także oryginalną, smutną marionetkę z Five Nights at Candy's 1, bardzo podobną do marionetki z FNAFa. Pytanie, o co chodzi z tą ostatnią, jak ją wyjaśni? I ogólnie mówi nam mniej więcej na ten temat cutscenka pod koniec pierwszej z 3 minigierek. Cutscenka, w której Mary znajduje się we Freddy Fazbear's Pizzy, poruszając się pomiędzy pokojami, trafia do pokoju marionetki i widząc ją zaczyna przypominać sobie Vinny'ego i obraz, którego nie widziała od ponad 20 lat, w tym momencie miesza się z wyglądem marionetki, tworząc tą właśnie smutną marionetkę, którą pojawia się w jedynce. Five Nights at Candy's dzieje się dosłownie paręnaście dni później. Bardzo możliwe, że Mary jest stróżem nocnym właśnie z tego powodu, bo niedawno przypomniała sobie całej sytuacji, parę rzeczy wróciło do niej i z jakiejś ciekawości czy czegokolwiek innego postanowiła pojawić się w Candy's Burgers and Fries, nowej wersji miejsca, w którym była jako mała dziewczynka. Nie zdziwiłbym się, jakby Emil planował to już od samego początku, od pierwszej gry. Smutna marionetka we FNAF 1 potwierdza, że Mary była we Freddy's i zauważyła tego robota, połączyła parę kropek. Drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest, kto nawidza Vinny'ego. No odpowiedź zdaje się prosta, marionetkarz najprawdopodobniej jest tutaj Vinnym. Ale cóż, raczej w to wątpię. Nie sądzę, żeby marionetkarz był tutaj animatronikiem, żeby go nawiedzał. Vinny to jedynie wyobrażenie Mary. Vinny nie jest prawdziwy, nie jest świadomy, jest na takim samym poziomie co Monster Rat i Monster Cat, czy na tym samym poziomie co Origami Cat. Jest tylko wyobrażeniem Mary z myśloną postacią. Widzimy go w intrze trójki i zakładając, że mężczyzna został zamknięty i nawet załóżmy, że otrzymał wyrok śmierci za te morderstwa, to na pewno nienawidza on Mary. Ponieważ pojawił się w jej głowie, zanim jeszcze przypomniała sobie prawdę, zanim jeszcze oskarżyła Vinny'ego. Więc Vinny, lalka, reprezentuje tutaj jedynie winę dziewczynki. Powtarza cały czas, że to jej wina. FNAF 1, kiedy jest już świadoma tego, co się stało, mówi jawnie: mój błąd, twój problem. Jedynie reprezentuje tą postać w umyśle Mary, ale nie uważam, żeby był realny, świadomy nic z tych rzeczy. Ostatnią taką rzeczą na temat marionetkarza to jedna gazeta, która randomowo pojawia się w Deepscape'ie jednej nocy i zdaje się nie mieć żadnego znaczenia fabularnego. Czy aby jednak na pewno? Mówi o filmie Psychopat, który pobijał jakieś tam rekordy oglądalności. Wspomina, że główny aktor genialnie odegrał rolę psychopaty. Zdaje mi się, że bardzo łatwo podciągnąć to pod aktora, który zabił 2 ludzi z zimną krwią i wyszedł z tego cało. Mary wyobraża go sobie w różny sposób. Przed finalną nocą mówi trochę o swoim życiu i prawdopodobnie zrozumiała, a zgadła wiele na ten temat. Możliwe, że czytając ten fragment gazety wiedziała dokładnie, o kim mowa. Ale dopiero teraz zrozumiała, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale nie wiem, jak skończył Vinny. Po prostu w pewien sposób ta cała sytuacja, to całe morderstwo zmieniło go na lepsze, przynajmniej z jego perspektywy, przynajmniej z powodu tego filmu, tej sławy i tak dalej. Nie wiemy nic na jego temat, ale mógł naprawdę stać się psychopatą. Mógł nawet być całkowicie zadowolony z powodu tego, co się tam
wtedy naprawdę wydarzyło. Więc cóż, ogólnie powiedziałem już, że nie uważam, żeby Vinny był nawiedzony, ale wciąż są tutaj ofiary, wciąż są tutaj nawiedzone animatroniki próbujące nas zabić. Które to są? Cóż, 4 z nich wydaje się dosyć oczywista. Aktorzy z Rata i Kata prawdopodobnie nawiedzają później te same animatroniki. Rat zaatakował jej brata i prawdopodobnie była to całkowicie świadoma wszystkiego ofiara. Ta sama wstała później w fabryce w 64, ta sama zamordowała dzieci w 87 i stróża nocnego w 93, ta sama też czyhała na życie Mary w 87 i Marilyn w 2007. Potem mamy następnych 2 oczywistych. Właśnie te dzieci zamordowane w 87 roku poprzez wciśnięcie ich do maszyn w fabryce. Ci dwaj stali się Candym i Cindy. Mimo wszystko mamy teraz 4 animatroników, którzy najwidoczniej są nawiedzeni, ale tylko 2 ofiary więcej. Jak już mówiłem wcześniej, Old Candy zaatakował jednego z klientów. Tymczasem poprzedni stróż nocny zaginął podczas swojej nocnej zmiany i wiemy, że ma on coś wspólnego z Blankiem. Zniszczył jego rękę w walce. Oboje prawdopodobnie mogli zginąć. Jeśli tak się stało, według mnie nawidzieli Chestera i Pingwina. Chestera raczej ten cały ojciec Pingwina, który tutaj grzebie przy guzikach, bardziej stróż nocny, który już z tymi mechanizmami był zaznajomiony. Ma to sens, żeby ta 2 nawidziła animatroniki, jednak wciąż pozostaje nam temat Blanka i Old Candy'ego. Wiemy, że Blank był już nawiedzony podczas atakowania stróża nocnego i minigry 2 sugerują, że był nawiedzony już długo na początku działania lokacji, razem z Old Candym. Ciężko nam powiedzieć, kim mieliby być ci 2 pozostali, ale prawdopodobnie są oni związani z wypadkami, które miały miejsce w fabryce. Mowa jest o 6 ofiarach i niby idealnie pasowałby to do 6 animatroników w NAS 1, ale 6 z nich zginęła w 93 roku, także trochę za późno, według mnie. Powiedziałbym, że albo mówimy tutaj o 5 ofiar z fabryki plus stróżu nocnym, albo o 4 z fabryki plus stróżu nocnym plus ojcu. Nie jestem już pewny, ale mniej więcej tak by cała ta sytuacja wyglądała. Ktoś mógłby spytać, ale dlaczego Rat i Kat są agresywni, są strasznie żądni krwi, niebezpieczni itd. Bądź co bądź, jest to tylko 2 aktorów, którzy mimo wszystko mieli na celu zabawiać dzieci, byli wobec nich przyjaźni. A mimo wszystko ta 2 jest wyraźnie groźniejsza, bo w porównaniu do pozostałych animatroników widać spore różnice. Zostawiam ofiarę zabitą na miejscu, na widoku, to oni też zapewne dokonali wszystkich zabójstw w fabryce. Choć wszystkie ofiary próbują zabić stróża nocnego, widać, że ci 2 się wyróżniają, są na zupełnie innym poziomie. A dlaczego tak jest? Zdaje mi się, że ma to związek z tym, jak zostali oni zamordowani. Sytuacja różnych ofiar wygląda inaczej. Takie dzieci z FNAF-a zostały zaciągnięte w różne miejsca, czasami pewnie zginęły nawet nieświadomie, aż do ostatniej chwili. Bliźniaki we FNAF-u zostały dosłownie zabrane przez katę i wciśnięte do maszynu. Stróż nocny prawdopodobnie nie jest świadomy wszystkiego, co się dzieje dookoła, widzi zbliżające się animatroniki na kamerach, stara się przed nimi bronić od początku, wie, że grozi mu niebezpieczeństwo. Ale we wszystkich tych przypadkach jest to jedynie strach przed nieznanym. W przypadku aktorów Rata i Kata było inaczej. Aktor Rata rozpoczął bójkę z marionetkarzem i miał tutaj miejsce zwyczajny, nieumyślny wypadek. Mężczyzna potknął się, pociął do tyłu, uderzył głową o stół. Jak jednak mówi nam gazeta w Deepscape'ie, to nie wszystko. Według lekarzy cała sytuacja mogła doprowadzić do paraliżu w ciele tego aktora. Mężczyzna najprawdopodobniej był wciąż świadomy, umierał widząc, słysząc i rozumiejąc wszystko dookoła. I zobaczmy, co takiego widział i co takiego usłyszał. Leżąc tutaj na podłodze mógł usłyszeć marionetkarza, który za nic w świecie nie chciał przyznać się do tego, co zrobił, bał się, ale też uznał, że ten mężczyzna nie jest w ogóle wart tego, żeby wyznać prawdę. Zawsze był pijakiem, zawsze był niestabilny. Powiedział umierającemu na jego oczach człowiekowi, że jest całkowicie nieważny i że nie zamierza wziąć żadnej odpowiedzialności za jego śmierć. Nawet więcej, chwilę potem zamordował zimną krwią drugiego aktora, żeby prawda nie wyszła na jaw. Widząc to w połączeniu z paroma faktami, jak tym, że umierał pijany, jak tym, że ofiary w tym uniwersum pośmiertnie stają się skołowanymi nie do końca trzeźwo myślącymi duchami, ma to naprawdę ogromny sens, żeby oboje tutaj, ale głównie sam Rat, stali się prawdziwymi potworami, które dosłownie teraz doprowadziły do wszystkiego, co dzieje się w tej lokacji, do morderstw, do zamknięć, do wszystkiego. Całe to wydarzenie mogło obudzić w niego prawdziwego szaleńca. Tylko ostatecznie co w tym miejscu z Shadow Candy. Shadow Candy jest w ogóle bardzo tajemniczą postacią. Pojawia się we FNAF 1 w 2 miejscach. Gdy zobaczymy go na scenie, zaraz przeskoczy do okna tuż przed nami. Ta sama postać pojawia się w minigierkach FNAF 2. Równie tajemniczo, ale jedynie w tych, które dzieją się przed pierwszą grą. Kieruje Old Candy'ego na zaplecze, gdzie zatrzymuje go pracownik, później też objawia się Blankowi, a ostatecznie kieruje Old Candy'ego do dziecka i jego dosyć wrednego ojca. Także miejsca, w których się pojawia, w pewien sposób nawiązują do obu z nich. Pojawia się na scenie, na której kiedyś Old Candy działał, a także w oknie, którym wchodzi Blank. Bądź co bądź zdaje się mieć z tymi 2 coś wspólnego. Po pokonaniu ostatniej minigry w trójce
Dostajemy też inne pojawienie się Shadow Candy'ego. Stoi tuż przed oknem i możemy go złapać, wchłonąć w pewien sposób, ale z drugiej strony FNAF 3 w pewien sposób sugeruje nam, że ten w ogóle nie istnieje. Ogólnie trzecia gra identyfikuje Shadowy jako ideę, jako koncept znajdujący się w umyśle Mary. Mamy Shadow Rata i Shadow Cata. Nie istnieją naprawdę, są jedynie wyobrażeniem Mary, w pewien sposób są strażnikami całego tego Deepscape'a. Shadowy reprezentują mniej więcej całkowicie nieistniejące rzeczy. Ciężko jest więc powiedzieć, że Shadow Candy rzeczywiście istnieje, ale jednak może Shadow Candy nie jest z nimi związany, może jedynie są to podobne koncepty, podobne nazwy, ale postacie te nie mają ze sobą żadnego związku. Problem polega na tym, że mają. Silnym znakiem szczególnym są tutaj oczy. Te oczy Shadow Candy'ego pojawiają się w całej historii wielokrotnie. Ma je Shadow Candy, ma je smutna marionetka, ma je także Rat w pewnym momencie, ale ma je także Shadow Rat. Najstarsze źródło tych oczu związane jest właśnie z Shadow Ratem, z postacią znajdującą się w głowie Mary. Shadow Rat nie istnieje, a jest źródłem, z którego pochodzą całe te oczy. Czymkolwiek jest Shadow Candy, jego pochodzenie zaczyna się w umyśle Mary. Nie ma sensu, żeby był realny. No chyba, że Mary zauważyła te oczy gdzieś wcześniej, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. No chyba, że coś jest gdzieś ukryte. Trzeba by to znaleźć najpierw, żeby zacząć całą tą teorię. Ja osobiście w tym momencie uważam, że Shadow Candy nie istnieje. Że Shadow Candy jest jedynie następną z wielu wyimaginowanych postaci. Taka marionetka, Winnie, reprezentuje winę Mary, reprezentuje konsekwencje związane z tym, co zrobiła. W cutscence zdaje się, jakby dawał życie Candy'emu i Cindy, ale jednak nie ma go tam rzeczywiście. Jest jedynie ideą pokazującą, że to wszystko ciągnie się z powodu tamtego wydarzenia, że Mary obwinia się za to wszystko. Shadow Candy może być czymś podobnym, tylko reprezentować zupełnie inną rzecz. Tylko ciężko stwierdzić, co konkretnie. Możliwe, że są to swego typu czyny ofiar, czyny tych animatroników, nie wiem. Shadow Candy w pewien sposób prowadzi ich bądź co bądź. Powiedziałbym jeszcze, że dodatkowym argumentem na to, że Shadow Candy nie jest prawdziwy, to to, że nie pojawia się on w żaden sposób podczas gameplayu FNAF 2. Te całe oczy nie pojawiają się ani jednej postaci w dwójce. A dlaczego tak jest? Bo w tej grze nie gramy Mary, a jej córką Merlin. Te oczy widzi jedynie Mary. No i to nie wszystko. Można zauważyć, że Shadow Candy, nawet w tych minigrach wiele lat przed stworzeniem Candy'ego trzeciej generacji, wygląda zupełnie jak on. Wygląda dokładnie jak Candy trzeciej generacji. Candy, który w tamtych czasach jeszcze w ogóle nie istniał. Tak więc ma to dużo sensu, żeby to był jedynie jakiś dziwny koncept. Nie ma sensu, żeby to była prawda. Zawsze istnieje jakaś szansa, że istnieje jakaś tajemnicza postać, którą pewnie Mary zobaczyła w tym teatrze, że ten duch nawiedzający wszystko pojawia się pod wieloma twarzami i tak dalej. Tyle, że nie ma na to zbyt wielu argumentów. Jeżeli jakieś by się pokazały, z miłą chęcią je rozważę, jednak na ten moment pozostaje przy zdaniu, że Shadow Candy tak naprawdę nie jest realny. Ogólnie w całym tym temacie nierealnych czy realnych postaci wspomniałbym też o Monster Origami Kocie. Koncept jest naprawdę genialny ze strony Emila, bo pokazuje, jak cała ta idea potwora działa. Monster Origami Cat nie jest kanoniczny i nie wydaje się mieć żadnego związku z żadną inną postacią. Pokazuje jednak, jak taki potwór powstaje. Gdy Rat i Cat powstają już jako gotowce, zaczynamy grę i od razu mamy ich jako potwory, Origami Cat dopiero nim się staje. Forgotten Ending polega na tym, że każdej nocy zrzucamy kota ze stołu tuż koło nas i za każdym razem robi mu się coraz bardziej źle z tego powodu, gdy ostatecznie tracimy z nim całkowicie kontakt. Jak sam nam mówi, próbujemy o nim zapomnieć, a takie rzeczy stają się naszymi koszmarami, tak samo jak wyparte z umysłu wydarzenie z Ratem i Katem. Origami Cat to wspomnienie związane z matką Mary, która najwidoczniej kiedyś odeszła czy umarła. To jedynie wspomnienie, zmyślony przyjaciel nie jest nawiedzony ani nic takiego, ale widzimy, że bardzo chce on pomóc Mary. Jeśli zostanie odrzucony, to nawet na siłę. Uważam, że zostało to bardzo fajnie zrobione. Ale poza Origami Catem, zagadkową postacią jest też sam Lollipop. Pojawi się w całym Ultimate Enigmu, jest ukryty głęboko za przeróżnymi grami, zagadkami, sekretami. Kiedy podczas gry wielokrotnie mowa jest o zabawie wchowanego, ten jeden jest najlepiej ukryty i w tym jednym przypadku to my szukamy. Tak krótko mówiąc, Lollipop jest naszym zmyślonym przyjacielem Mary. Możliwe, że też jej zabawką, nie jestem tego całkowicie pewien, wiele to nie zmienia. Tylko jakie jest znaczenie tej postaci? Cóż, fabularnie niewielkie. Lollipop jest kanoniczny, ale nie ma żadnego znaczenia fabularnego. Jest po prostu następnym wymysłem Mary, tym razem zapomnianym, starym, przyjaznym. W pewien sposób pasuje do całego konceptu, że rzeczy, które próbujemy zapomnieć, stają się potworami. Ma cały jumpscare i mroczną osobowość i do czasu, aż go znajdziemy, przypomnimy go sobie, ale mimo wszystko dużo nie wprowadza. W pewien sposób reprezentują też samego Emila. Mówi, że te gry, które zostały stworzone, były jego
i zapowiada nadchodzącą grę Emila, projekt Opia, który bądź co bądź na ten moment jest konceptem, jeszcze nie wiadomo co z tego wyjdzie. Lollipop został stworzony mniej więcej z dwóch powodów. Po to, żeby dodać cały postgame, wielką tajemnicę do odkrycia po przejściu gry, dla której trzeba ją przejść drugi raz, ale także żeby zapowiedzieć ten projekt, tą grę. Także tak, uważam, że to bardzo fajnie zrobiona postać, ale nie jest ona jakoś zbytnio istotna fabularnie. Więc mniej więcej wyjaśniliśmy dużo szczegółów, na których się cała fabuła FNAF-a skupia. 2 ludzi została zabita, nawiedziła animatroniki. Teraz po tym wszystkim zaczęli szaleć, zaczęli robić więcej, oboje zabijali, a z ich winy powstawały następne ofiary nawiedzające animatroniki. W pewnym momencie doszło do tego, że cały zestaw z Candy's Burgers and Fries został nawiedzony. W fabule jest też drugi motyw. Mary. Dziewczynki, która była świadkiem morderstwa, która przeżyła ogromną traumę, a jej wspomnienia, myśli, ogólnie zwyczajnie koncept jej winy przerodziły się pod postacią różnych zwidów, takich jak Smutna Marionetka czy Shadow Candy. Ogólnie wiemy, jak historia Mary się skończyła. Po wizytach u psychologa zrozumiała, co się stało, pomogło jej to, choć niektóre rzeczy wciąż przypominały jej o wydarzeniu, a jednak poradziła sobie. Tylko co się stało z ofiarami, z tą pierwszą częścią historii? Nie jest to jakoś bezpośrednio pokazane, nie ma żadnego Happy's Day ani nic tego typu, ale najwidoczniej całym zakończeniem jest tutaj po prostu pożar. Po prostu zniszczenie fabryki, zniszczenie animatroników, które tam się znajdowały. O ile historia nie kończy się na tym, że Rat i Kat będą chodzić po świecie i robić swoje rzeczy już zawsze, to zgaduję, że wszystko się kończy na tym, że roboty zostały zniszczone, fabryka się zawaliła, nie ma już nic. Ofiary mogą zwyczajnie odejść. Tak przynajmniej ja widzę to osobiście. To wszystko, co w tym odcinku miałem do powiedzenia. Już teraz, kiedy to piszę, wiem, że to będzie okropnie długie i będę się nieźle musiał męczyć. Dziękuję wam za oglądanie. Tak mniej więcej wygląda cała fabuła FNAF-a z mojego punktu widzenia. Czy pojawią się jakieś nowe odcinki na ten temat? Cóż, nie jestem pewien. Emil skończył z FNAF-em i mniej więcej postarałem się wrzucić tutaj wszystko, co mogłem w temacie fabuły tej historii. Najpewniej nagram jeszcze coś na temat FNAF-a już bardziej z perspektywy gameplayu, całokształtu, już nie ze strony fabularnej, ale cóż, to koniec. FNAF 3 to bardzo dobre zakończenie tej historii. Także cóż, zapraszam do pozostawienia po sobie jakichś przemyśleń na ten temat w komentarzu, odpowiedzcie na proste pytanie w ankiecie i cóż, naprawdę dziękuję wam za oglądanie, że byliście tutaj przez całą serię FNAF-a. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!